teraz zobaczcie, do czego się rozpięłam. Więc po drodze jeszcze tankowanie. Tak wygląda nasza trasa. Przez lata to się już wyrobiło tempo. Mi tego nie wytłumaczycie. Ja wam to mogę tłumaczyć, natomiast wy mi nie wytłumaczycie. Zastanawiam się, wiecie? Czy stanąć tutaj, czy nie stanąć? Wiecie, jest dobry. Przedłużyłam sobie pauzę o godzinę, ale to nie wcale moje lenistwo, tylko miałam jeszcze trening o 7, więc to już tak 20 minut się nie opłacało jechać. Wracam sobie fotel po ćwiczeniach, leżę za fotel. No i teraz muszę stąd odjechać. Sprawdzimy tylko wszystko, czy wszystko ok i spadamy stąd, żeby nas tu policja w końcu nie zgarnęła. Chodźcie tylko zobaczymy, czy wszystko jest ok. Paliwo jest, więc to już jest połowa sukcesu. Zobaczymy, czy jeszcze pleneka nie jest pociągnięta. Zwykle człowiek chce rano wychodzić, a tu się drzwi nie otwierają. Czemu to tak? No dobra, to wszystko ok, to wypuszczę. To jest taka droga serwisowa, więc jakby ktoś kradł, to pewnie tą stroną bardziej, więc obczajmy niż tą stronę. Ale wygląda na to, że nie ma nic złego. Oczywiście to jest mało przyjemne spać w takim miejscu przy autostradzie, ale to się zdawała być dla mnie najbardziej bezpieczna opcja w tej okolicy. Już koszulę na siebie zarzucę i spadamy stąd. Wtedy można zjechać na jakąś stację i się ogarnąć. Tak priorytetowe spadać, żeby nas jakaś policja stąd nie wywaliła. I tak nie jadę w piżamie. Dziś stało nam ile? - 1040 km. Już wam pokażę, o co chodziło. Widzicie, tu jest Marsylia, nie? Ale normalnie gdybym stała od tutaj na autostradzie, to bym wiadomo się tak nie zapuszczała na tą Marsylię, bo tutaj idzie autostrada, nie? Więc my tutaj dosyć daleko mijamy tą Marsylię. No ale wciąż tutaj miasto duże, więc tak musiałam to minąć. A też już mi się kończył czas pracy, więc dobrze. Jedziemy. Już rejonem, to ciężko znaleźć gdziekolwiek miejsce o każdej porze dnia. I nocy. Nie ma gdzie. Patrzcie na tego, jak ten wjechał aż do rowu. No i przed nami w końcu lazurowe wybrzeże. 16 stopni, 10 rano.
tej drodze. Wolne ciężarówki. Jest duża góra. Zakaz wyprzedzania. Zresztą widzicie, jaki jest ruch. Jesteśmy na wysokości Monako. No i jedziemy 40 na godzinę. No ale ja mam lekko i nie mają ciężko, więc co się dziwić. Słuchajcie, będzie granica z Włochami. Teraz już będą dziury i bałagan. Fotoradary. Buongiorno bella Italia. O, jaki ładny ten tunel. No, jak ja tu jeździłam, to były mega remonty i chyba widać efekty tych remontów. Ciężarówki 50? O Jezu. Tu się coś pali? A nie, tu coś w boku. No gdybym ja jeszcze mogła z tego skorzystać tutaj, po prawej, to już by było całkiem dobrze. Mam takie jedno marzenie na dziś, które brzmi wykąpać się. Dobra, stanęłam na pauzę. Oczywiście jak przyszła pauza, to nie było wtedy żadnego tego miejsca. Dobra, startujemy, żeby nikt nie wyskoczył ze zakrętu. Udało się. Del nuovo impasto multicereale. Taki ten dzień jest dzisiaj, powiem wam byle jaki. Jak to człowiek jednak się nie wyśpi. A to jaszczureczka taka była, myślę, co mi się mieni w oczach. No to jaszczurka w kolorze kamienia. No i jak się jednak człowiek porządnie nie wyśpi, to... Ale mnie nie ukradli. Nie dałam się. A wiecie, po czym poznać, że człowiek jest już zmęczony rzeczywiście? Po tym, że jak jest w obcym kraju i usłyszy szczekanie psa,
to pierwsza myśl, jaka mu przychodzi do głowy, to zdziwienie, że w tym kraju psy szczekają tym samym językiem. To mi się właśnie przytrafiło. Taki dzień dzisiaj. Przecież ja nie wiem, po jakiemu oni szczekają. Jak w ogóle odmieniam. Dobra, jedźmy już. Do celu w każdym razie jeszcze jest 636. Ta droga, ja wiedziałam, że ona pójdzie wolniej niż przewiduje GPS. A teraz już będzie powoli tylko lepiej i lepiej. Więc po prostu tylko jedźmy. Wolwi, teraz już mam kawę. Już nie będę najeżdżać na linię. Obiecuję ci. Już nie będziesz musiał mi grozić. Czy w ogóle wiecie, że to są okolice Portofino? Właśnie. To będzie ciężkie. Patrzcie. O, pusta droga, ale fajnie. Już nie będzie ciężko. Porządnie. Florencja jednak coś z florystyką musi mieć wspólnego. Patrzcie, same szkółki. Non stop. I tu, i tu. I to już kilometrami się tak ciągnie. Kilometry szkółek. O, i dalej. Ciąg dalszy. Non stop szkółki. Słuchajcie, koniec jazdy na dziś. Zostało mi jeszcze godzina, ale się zdarzył duży korek, jakiś wypadek na autostradzie i akurat było na wysokości stacji, więc szybko skoczyłam od razu na zjazd na stację i się udało, że tak stanęłam na dupach. To jest ta stacja, na której staliśmy ostatnim razem, więc wiem, że jest bezpieczna. No, ja stałam pod instrybutorami, więc była bezpieczna. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie też ok, więc teraz sobie zrobię jedzenie i będę się mogła pójść wykąpać. Ewentualnie tutaj troszeczkę jeszcze spróbuję podjechać, ale już nie ma tragedii. No więc nie chce mi się dzisiaj znowu gotować. Czy ja coś w końcu ugotuję? Czy ja coś z tego swojego kurczaka chociaż rozmrożę i przywiozę? Czy ja wszystko będę jeść teraz takie o... Wiecie, nie chce mi się gotować. Ale widzicie, że nie jem jakoś super niezdrowo, nie? Ale chyba się kończy moje jedzenie zimnego, bo mam taki wstępny plan, że jutro jedziemy do Neapolu. Bo już sobie wzięłam ładunek na czwartek rano. Znaczy czwartek od 8 do 15 jest przedział czasowy. Mam 18 km tylko do dojazdu na załadunek, do rozładunku. No i będę jutro walczyć o to, żeby nas rozładowali. Więc jakbyśmy się tak plus minus południe rozładowali, to muszę znaleźć jakiś parking bezpieczny i wtedy Wolwiego tam zostawić, hulajnogę i do Neapolu. Nigdy w życiu nie byłam w Neapolu. Taki jest plan na jutro. Jest i prysznic. To nie moje, ten telefon jest brudny, tylko lustro. Tutaj w sumie to też nie jest za czysto. Więc taka jest sytuacja. Nein. Wszystko okej. Tam zawsze stali mnie, pamiętacie? Buongiorno. Di qua, vieni. No, americano to go, please. Sì.
rację, ile? Te się tu czają wszystkie. Wszystko się tu czai. Patrzcie, jak owoce w ogóle jedzą. To jest otwarte pod prąd, to idziemy na skróty. A skacz się otworzy. No to buongiorno! Buona giornata! Mamy kawę, mamy ząbki umyte, ja jestem wykąpana. Paliwo jest, nieukradzione, plandeka niepocięta. To jest dobre rozpoczęcie dnia. Jedziemy. A tu jest Volvi. Znowu nie umyłam szyby. Znowu będziecie mieć brudny obraz. A tam jest księżyc. No, 11:10. Szefowa. Pauza, słuchajcie, pauza, bo już nie mogłam wytrzymać. Tak czy inaczej mamy jeszcze 180 km, 2 godziny jazdy, już mam 3,5 wyjechane, więc tak by nie stykło. Słuchajcie, mam nową teorię na temat tego, dlaczego kierowcy z Włoch są wybuchowi. Wiecie dlaczego? Przez ich drogi. Pamiętacie, jak się dawniej mówiło o Ukrainie, że tam się jedzie, to są dziury na pół koła? Oni to tutaj to mają na autostradzie. Ta jedynka jest masakryczna. Już ostatnio jechałam i na nią narzekałam, ale tak ten Apple kusząco wyglądał. Powiem wam szczerze, że ja muszę Volviemu po prostu wymyć felgi. Myślałam, że mam zbiornik otwarty. Wymyć felgi, opony wysmarować. Po prostu ja nie wiem, jak go przeproszę za to, że ja go tutaj wzięłam i że on po takich dziurach musi jeździć. Mój układ nerwowy już jest po prostu zdestabilizowany i ja już mam dość. To co dopiero ma Volvi, a mój Volvi jest na poduszkach cały i on jest mięciusieńki generalnie, więc generalnie tak na Volviego to się nigdy nie czuje się dziur, a tutaj po prostu tak tłuczę, że ja już po prostu nie mogę. Czyli kierowcy z Włoch, oni mają rozstrojony układ nerwowy i generalnie są cały czas przyjemni, weseli i tak dalej, ale jak coś się dzieje, to oni mają krótki ląd. Albo oni w ogóle wcale lądu nie mają, ale to jest w 100% przez drogę. Muszę w końcu sobie tą kamerę zainstalować, bo wszystko miałam popodpinane, ale jej nie odpaliłam, bo trzeba aplikację. Trzeba ją z aplikacją połączyć, bo jak po prostu wjadę w jakąś dziurę, urwę koło, to mi nikt nie uwierzy. Albo jak coś spadnie z jakiejś ciężarówki na tych dziurach, no to też mi nikt nie uwierzy. Po prostu muszę to podłączyć znowu. Znaczy w końcu. Dobra. To jest ta sama, co jest w Volvegu, Next Base. Dobra, teraz tak. Jak mi się zrobiło? A wiecie, że jest 2 stopnie w ogóle? Jest 2 stopnie, ale jest słońce świeci. Na tą folię ściągniemy. Szybę w końcu myję, ale do pierwsze pójdziemy na stację. O, dobra. Więc ja sobie zeskanuję, pobiorę aplikację. Dobra, doszliśmy do odpowiedniego momentu. Aha, bo tutaj nie ma rearno. No dobrze. Patrzcie, już się wszystko robi. A tu się tak robi. Włoscy koledzy, nie gniewajcie się. Włochy są piękne, wy jesteście super pozytywni i bardzo was pozdrawiam, ale te drogi to macie po prostu masakryczne. Jak wy tu żyjecie? Przecież wy za transport musicie kasować dużo więcej, bo przecież wasz sprzęt to on się zużywa dużo szybciej. Jezu. A wasze nerwy, wasze szkody zdrowotne? Zaraz sobie to wynagrodzimy czymś dobrym. Cappuccino sobie wezmę. Swoją drogą, teraz wam pokażę, jak wyglądają moje spodnie na fotelu, to już nawet nie widać. Spodnie całe ściapane, bo po prostu po tych drogach, jak się jeździ, to jest jeszcze gorzej niż w Montrealu. Pamiętacie, jak było w Montrealu? Ja jak jechałam teraz tą drogą, to się czułam jak na lodowych szlakach. To tam po prostu lód się wysypuje i są dziury. A tu?
Please can you check? Maybe this one another account. Please can you check? I did it all because after I follow you, so many accounts appear my Facebook. It's okay. It's okay. Okay, thank you very much. Break over. Okay. Dobrze, liczę na to, że teraz już będziecie dobrze widzieć. Jeszcze sobie tylko sprawdzę na goglach, jak tam wygląda sam dojazd. Wiecie, we Włoszech to różnie może być. Może być tak, że jest dojazd super prosty i jest jakaś zona industrial, a może być za jakimś, wiecie, wiosce, na końcu wioski. Ale wygląda, że jest wszystko dobrze. Pięknie, rondo. I też normalna firma z normalnym tym. No to dobrze. Czyli pod tym względem fajnie, dojazd będzie fajny. No to proszę Państwa, otwieramy ostatni etap tej trasy. Volvi. Już niedługo. Później tylko wracamy i tyle. Calcio Inter Corsaro. Przez jakiś czas tu nie przejeżdżamy, ale zapomnimy o tym. Piękne kwiatuszki. U nas takie dopiero za 2 miesiące będą kwitły. Ale za to tutaj będzie wtedy taka już susza. Susza, wszystko będzie wyschnięte, żółte, będzie mało zieleni. Więc oni też tutaj są biedni. Tutaj zieleni mają, chociaż w sumie nie, dobra, tutaj w tej części rzymskiej to jest jeszcze ok. Państwa, miasto Neapolu. Mamy jakiś duży korek na najkrótszej trasie, więc troszeczkę sobie dołożymy kilometrów, ale nie będziemy stać tutaj. Widzicie, coś tu się porobiło. Wszyscy tutaj na zjazd. Ramek. Po 300 metrach trzymaj się lewej strony, następnie przejdź przez bramę. Ramki są za ciasne. Się boję obojętnie. Wszyscy na mnie tu trąbią we Włoszech. No nikt nie dotarł mi komunikat o trąbieniu, widać. Widzicie, myśmy tu mieli na prawo jechać. I tam przez bramki. I do zjazdu tutaj też. A jest droga alternatywna, trzeba 10 km dołożyć. Nie wiem, że oni wolą stać w korku niż dołożyć 10 km. Chyba, że się tam okaże i czeka niespodzianka i zakaz. Że to ja jestem ta cwana się zdaje, a jednak jestem nie cwana. Może to oni wiedzą czegoś, czego ja nie wiem. I tam jest zakaz. W drugą stronę też jest do tego zjazdu taki ten korek. No nic, próbujemy. Myślałam, żeby stać, stwierdziłam, co będę dokładać kilometry, skoro tak czy inaczej mam czas. Ale z drugiej strony nie wiadomo, czy nie mają południowej pauzy takiej, wiecie, siesty. Tu już jest dalekie południe dosyć. Tu mogą mieć 2 godziny w ciągu dnia wolnego, więc jak przyjadę o 11, to liczę na to, że mam większe szanse niż jak przyjadę o 12. Zobaczymy. Co? Jest tu jakiś zakaz? Nie ma. Nie ma, więc zjeżdżamy sobie tutaj teraz. Trzymaj się lewej strony. I tu też zakazu nie ma. Niech to oglądają ci, którzy mówią, że w Polsce
Polsce są kiepskie drogi. O, jaka dziura. Jakieś śmieci wszędzie. Neapol. Aż tak źle tu jest u was? Jakie śmieci! Wy tu koszy, nie śmieci nie macie? Jest. Iwko, Italia. Proszę otwierać bramę. Iwko, Italia. Coś mi to pachnie przerwą. Idę się zapytać. Oni tutaj tak stoją. No nic, wezmę dokumenty, pójdę się zapytać, może mi to auta nie okradną, ale patrząc na tą bidę, co tu jest. Ludzie z Neapolu, czy wy tutaj koszy na śmieci nie macie? Czy wy tak wszystko przez okno? Trochę to kiepsko wygląda dla takiego człowieka z zewnątrz. Pomyślcie może, czy w aucie na przykład nie mieć worka na śmieci i wyrzucić później do kontenera na śmieci. Może by to poprawiło sytuację troszkę, tak dla obcokrajowców. Buongiorno. Descarga. No i tutaj powiedzieli, że na inny magazyn mam jechać i podali nazwę innej firmy. No i powiem wam szczerze, że teraz będzie mail, bo takie rzeczy często się kończą kradzieżą ładunku. Więc muszę mieć na mailu potwierdzenie, że rzeczywiście mam tam jechać. Generalnie mi to nie śmierdzi niczym. Wydaje mi się, że pewnie tak rzeczywiście będę, że się rozładuje gdzie indziej, ale jak wam się tak kiedyś zdarzy, że wam w ostatniej chwili zmieniają adres rozładunku, to niech wam się zaświeci czerwona lampka, bo w ciężkich czasach, a teraz są kryzysowe czasy w transporcie, jest naprawdę strasznie dużo oszustw, przestępstw, kradzieży w różnej postaci. Począwszy od tego, że różnego rodzaju, pewnie można to nazwać, nie wiem, mafią, kupują firmy transportowe i podstawiają auta, ładują i później znikają auta z towarem. Towar ginie generalnie poprzez podszywanie się pod jakieś znane marki dużych operatorów, wysyłanie zleceń w imieniu operatorów z maila podobnego do oryginalnych maili od operatora i później też znikanie. Także przewoźnik bierze takie zlecenie z giełdy czy gdzieś tam skądś tam, niby bierze od jakiegoś dużego operatora, a później przychodzi co do czego, to się okazuje, że nie ma żadnej płatności, a operator, jak już się udaje dostać konkretnie, bezpośrednio do operatora, no to się okazuje, że operator w ogóle nigdy takiego zlecenia nie wysłał i znowu jest kolejny problem, więc uważajcie. I takie rzeczy też się okazuje, że tam przekierowanie do innego adresu, a później się okazuje, że przecież miało być rozładowane tak w papierach, to na jakiej podstawie? Bo ktoś zadzwonił, powiedział, no ale to gdzie jest to na piśmie? Nie ma. I zgadnijcie, kto wtedy za to płaci. No nie kierowca, tylko przewoźnik, także i kierowcy, bo wy jesteście na pierwszej linii frontu. Jak jest wszystko, co jest, jakaś zmiana, musi być na piśmie. Na piśmie potwierdzone, trzeba mieć zdjęcia, gdzie się było, to się robiło i tak dalej. Chociaż w razie czego zdjęcia też mogą być marnym dowodem, no ale od zleceniodawcy trzeba mieć coś napisane. Dobra, jedziemy. Właśnie musimy zawrócić, tak? Chyba tak. Dostałam potwierdzenie na maila, wszystko jest ok. Ale trzeba było sprawdzić. Prosimy, że nas tam wpuścili, żeby się zawrócić. No dobrze. Taka przemysłówka. Gdzie ja jestem? Trochę jaja, bo teraz się okazuje, że przekierowali mnie znowu do innego magazynu 3 km stąd i idziemy dalej na północ, czyli ja po prostu miałam o tak jechać. Tu był gigantyczny korek na pół godziny, więc pojechałam tutaj o tak dookoła, nadrobiłam 10 km. Wtedy się okazało, że mam jechać tak i nadałam 6 km i teraz tutaj, nie? Więc gdybym od razu miała ten adres, to bym zaoszczędziła jakieś 30 km. 3,5 godziny później. Cały czas czekałam na potwierdzenie. A Włosi jakoś nie mogli dać tego potwierdzenia, bo sami nie wiedzieli, co teraz z tym zrobić. A nie można za dużo powojować, bo w papierach rozładunek jest na jutro. I widzicie, mówią, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, coś w tym może jest, ale teraz właśnie
mi dali znać, że jednak tam, więc od razu jedziemy. Jeszcze jest godzina do zamknięcia tego magazynu. Zobaczymy, rozładują czy nie. Zgadujcie. Dobra, walczymy z czasem, lecimy. Rozładują czy nie? Dobra, musimy teraz wycofać. Nikogo przy tym nie zabić i nic nie uszkodzić. To jest, że ciężarówka stoi, znaczy się, i całe mnóstwo słodyczy z niej aż wypada wręcz, wiecie? Tak mam ochotę teraz na coś słodkiego, to mi gwiznęło. Zobaczcie, jest 10 po, teoretycznie za 50 minut zamykają. I biorą to. Fajnie. Że to teraz. Okej. Sam do innej z boku. Okej. Teraz już mam dwie i w sumie sama. Teraz sobie po środku. Do żadnej nie trafię. Nie dali, to bym się lepiej cofało. Jest taka rampa, że jak się wyprostuje, to będę miała kilka metrów do przodu, wiecie? Dawno już po taką nie cofałam. Trzeba dobrze wcelować, a nie ma linii i w ostatnim momencie się wyprostować. Tak idealnie trzeba trafić. Drzwi otworzę oczywiście na końcu dopiero. Przyczepę mam idealnie postawioną, ale oczywiście jest jeszcze zestaw złamany. Więc wiecie, ja już z tym nic nie zrobię. Jeszcze raz się poprawiamy. Pokazuje, że jest ok, ale on nie czai, że że ja się muszę wyprostować. Tego nie załadowali tak puszkę, że się most nie rozłoży, to wiecie. Się upłaciłam aż. A teraz chwila prawdy, czy musimy się rozpinać, czy nie. Ja zakładałam, że nie, ale może być równie dobrze, że tak. Może coś z tego będzie. Plusem takich palet jest to, że nie są już takie ciężkie i można je trochę poprzepychać. Dziś będziemy próbować takiego triku, że jak już sobie skończą, to po prostu tutaj podniosę w górę i może się uda. A, patrzcie, to nie są puszki na napoje nawet, tylko na bitą śmietanę. No i dowiedzione. Tym razem wiozłam puszkę na śmietanę. To nie jest bita śmietana, tylko to jest pusta puszka, wiecie? Taka ciekawostka. Więc musimy wybrać bitą śmietanę. Taką albo taką. No to ja przywiozłam puszkę. Troszkę brakuje, kurde. Spróbujemy podnieść. Udało się bez, wiecie czego, wyjść. Wiecie, z czego ten most jest wykręcony lekko? Nie wiem, czy pamiętacie, jest załadowany w awarii. Był taki załadowany, było krzywo strasznie. Ja zamiast się odpiąć, to po prostu stwierdziłam, a już dobra, nie? I efekt jest taki właśnie, że widzicie, że na równym on lekko odstaje. Widzicie? Nie ma dużo miejsca, wierzycie?
Myślicie, że to wulkan, czy to coś się pali? Wulkan jest daleko stąd? No kurde, ale to się coś stało. No i słuchajcie, to jest koniec tej trasy. A nie wiem, czy odcinka, zobaczymy jak wyjdzie. Zastanawiam się, czy jechać do centrum Neapolu, czy nie. Muszę zobaczyć, ile to w ogóle kosztuje. Ale w sumie nigdy w Neapolu nie byłam. Nie wiem, czy kiedy będę, bo tak mnie te dziury zdenerwowały dzisiejszego dnia, że ja się chyba szybko tutaj nie wybiorę. Zobaczmy. Decyzja została podjęta. Brzmi jak? Że nie jadę. Wiem, całkiem to do mnie niepodobne, że nie jadę, tym bardziej, że nie byłam w Neapolu, ale słuchajcie, była godzina 6, korki, zanim by taksówka przyjechała, to i zanim ja bym dojechała, to by była 7 w Neapolu. Taksówka 5 dych w jedną stronę, dosyć dużo, w drugą stronę trzeba zrobić zawrotkę, więc byłoby jeszcze drożej, więc 100 euro na samą taksówkę to troszkę po prostu mi się dużo zdaje. Jest dużo kilometrów, więc nie jest tak, że po prostu to musi kosztować, natomiast po prostu mi szkoda tej kasy na to. Więc jeszcze bym, wiecie, zanim to zrobiła, to co można przez godzinę albo dwie zobaczyć w miejscu. Nie za wiele, że musiała szybko wracać. I tak bym była na późno. Kurczę, tak restauracja, nie? I tu jeszcze takie rzeczy. Takie. No więc słuchajcie, w końcu sobie wzięłam takie coś, taki niby zwykły, ale posmakuje jak smakuje i kilka jakichś takich różnych warzywek. I 14 euro to wszystko kosztowało, więc ani mało, przeliczając na złotówki oczywiście, ani dużo, tak w euro, nie? A teraz najważniejsze, sprawdźmy jak smakuje. Wiadomo, że taki makaron jest taki, wiecie, miękki i troszkę rozgotowany, ale dobra. Wiecie, że ja rzadko zostawiam jedzenie, nie? Słuchajcie, ten bakłażan jest jakąś trawą przyprawiony i po prostu aż mnie cofnęło. Tak w sensie mnie podciągnęło i stwierdziłam, że dobra, to już zostawię. I to jakoś też tak dziwnie przyprawiony. Też mi się zrobiło źle. Stwierdziłam, no dobra, zrobię wyjątek i zostawię. Ale makaron, zawalisty. Dobra, i teraz pod prysznic, też za darmo, to pomyślałam zostawić klucz, ale wyciągnęłam pilota. Normalnie mam zawsze jakiś inny klucz, daję inny klucz, ale nie miałam akurat żadnego, zostawiłam bez kodu w domu. No i dałam innym, znaczy ten dałam, tylko bez pilota. I mam tam taki niemiecki breloczek dla niepoznaki na takie okazje właśnie, więc za nie będą łazić, żeby mieli łazić, ale myślę, że tej porze to nie słyszałam, żeby kiedyś coś takiego się zdarzyło w tych nowoczesnych czasach. No dobrze, i po robocie. Ale sobie, ja chciałam wziąć mango, znaczy magnum, ale wiecie, jak tutaj do stacji się wchodzi w koło, nie? Wchodzi się jednym wyjściem, a wychodzi się innym, tak musi się przejść przez cały sklep. Przy tym wyjściu już nie było magnum, tylko było takie coś, więc sprawdzimy. Zimno. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Manuel Ceresori, DJ De Koning, Pepe.